z takim widokiem kolejnego dnia. Pomarańcze na śniadanie. Smacznego Wam życzę. I zapraszam na odcinek. Obiecałem Wam jeszcze nagrać, jak wygląda ten kemping. Przed chwilą była recepcja, tutaj bar. Tam dalej znajduje się pizzeria. O, a nad tym barem jeszcze wróć. Nad tym barem jest na górze, na dachu taki taras, taki no, rooftop. Na dachu można tam, nie ma stolików, ale można postać i zrobić jakieś fotki zachodzącego słońca. Ok, tu nawet miejsce na grilla. Naprawdę jest to tutaj zrobione tak przemyślanie. O. Takie miejsca namiotowe. Hello. Chłopaki mówią, że mogę nagrać. Takie pomieszczenie, jest lodówka. Niezłe. Duże łóżko. Wow. Tyle, że to nie jest murowane. To jest taki namiot. Ale fajne. Polonia. Si. I tutaj też 5-osobowe. Kurde. A nie, dobra, jest wspólna łazienka. Dobra, jest wspólna łazienka. Ale to mają na wypasie. Chłopaki, grazie. 5 persone. Queste. 5 persone. 5 persone. Five, yeah? Okej. No. A jaki jest widok? To, że są fajne chłopaki. I ragazzi della ciurma. Number 1. Ciao! Numero uno. Z takim widokiem. Bellissima sta camera. Okej, opuszczamy ten camping. Ta przemiła pani nawet nam załatwiła rabat, także spoko. Bardzo dziękuję, grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. No i pędzimy dalej. Dojechałem do miejsca, gdzie trzeba kupić bilet na plażę Kalamosze. Rozumiem, że to jest park narodowy i to dlatego trzeba bilet kupić. Zaraz zobaczymy, jaka cena. 3,50. Family ticket 7. No dobra, to już wiemy, ile za ticketa trzeba zapłacić. Parking pierwszy przed wjazdem pod bramę tego parku narodowego kosztuje 5 euro. Otrzymałem od pana taki prezencik, że parkuję u niego, to dostałem paczuszkę migdałów. Dobra, mamy taki odcinek do przejścia tą drogą i dopiero po lewej stronie jest wejście do tego parku narodowego, ponieważ ta plaża znajduje się właśnie w tym parku. I mamy do przejścia Spiaggia Kalamosze 20 minut, ponad kilometr. No to idziemy. Plaża Kalamosze. I co? No jakby wam to powiedzieć.
Ładna plaża, dlatego że w zatoczce. Ale czy warta 3,50 € plus parking 5 €? Jeszcze nie wiem. Może później Wam powiem, bo może jeszcze coś tu jest takiego, czego ja jeszcze nie widzę. W takiej zatoczce jest ta plaża ładna, fajnie to tu wygląda. No tyle, że rezerwat i ten rezerwat, no tak to ogrodzili płotem. Może dlatego, żeby tam nie skakali, żeby jakichś wypadków nie było z tych klifów, z tych skał. No a kolejny znak jest 50 minut chyba z buta do kolejnej plaży. Wiecie co, ja tych 50 minut podziękuję. Zostanę na tej plaży. Popatrzymy, jak to tu wygląda i pewnie pojedziemy gdzieś dalej. No właśnie, trzeba sobie tu przynieść wszystkie tematy, picie, parasol, bo no jak coś, to trzeba wracać do auta niestety. No, już kończę pobyt na tej plaży. Wiecie, ja mam wrażenie takie, że czasami jak w internecie coś tam piszą, to są artykuły sponsorowane. Bo może i fajnie zobaczyć taką plażę, ale i na zdjęciach, i teraz na ujęciach wygląda to dobrze. Tylko tak, toalety. Gdzie tu masz toalety? No, to jak cały dzień jesteś, to wiadomo, co robisz. To raz. Jakiegoś kawałka cienia nie ma, bo to wszystko ogrodzone. Dbałość o rezerwat, ja to wszystko rozumiem. No, ale przejechaliśmy już trochę plaż i na Sycylii i wydaje mi się, że całkiem fajną plażę za darmożkę można wyhaczyć i gdzieś tam są prysznice, jakbyście się kąpali. Plaża Kalamosze jakoś mnie nie zachwyciła. Ładna tak, ale do kąpania, do plażowania są ładniejsze na Sycylii. Krótko i na temat. Takie sprytne przejście na plażę między resortami. Podobają mi się te krzewy. Fajna miejscówka wydaje się. Grotta del Pilirina. Coś w ten deseń. Jeśli chodzi o nazewnictwo. Tam jakąś fajną zatoczkę widzę w oddali. Ale grota ma być. No to szukamy. O, jest tam jakiś coś. Oho. Dobra, to ja się skupię teraz na zejściu tutaj tymi kamieniami. I jak dojdę, to Wam nagram, co tam w tej jaskini jest. No, konkretna dziura.
robi tu robotę. Ten otwór. Ten otwór. No fajnie. Tu coś obmurowane. Ciekawe, czy to jest zalewane wodą, ale duże. Duże to jest. Spoko. Co ja wam mogę powiedzieć o plażach, bo już trochę tego przejechałem. No, jakby plaże mnie tutaj nie powalają. One są fajne i są piaszczyste i są gdzieś kamieniste, ale na pewno nie powalają mnie te plaże, które jeżeli wpiszecie gdzieś tam w Google'ach jakieś top plaże albo coś takiego, to no, widzieliście, kilka wam plaż takich pokazałem, no i szału nie ma. Bardziej bym wam polecał, jeżeli przyjeżdżacie na Sycylię, po prostu odkrywać plaże w miasteczkach małych lub poza nimi, jeżeli takie trochę dzikie plaże lubicie. Ale dzikie, nie takie dzikie jak w tym naturalnym parku, co wam też pokazywałem, bo tak dzika ona, no jeżeli jest ogrodzone gdzieś tam miejsce, no to już dzikie nie jest, nie? To niby jak takie, trochę mi się to miesza, no. Tu naturalny park, a tu zabezpieczenia płotem. No nieważne. Ale jeżeli pojedziecie gdzieś tam sobie się zatrzymacie, to na pewno znajdziecie coś dla siebie. Hello. Jakie są koszty parasoli, leżaków na plażach? No to przed sezonem i podejrzewam po sezonie, tym wysokim sezonie, no to są bezpłatne, bo albo już tam nikogo nie ma do pilnowania tych miejsc, te beach bary już są zamknięte, lub też w ogóle tych leżaków nie ma. O, ale gadzik uciekał. Fajna, zielona taka. No, więc tak to wygląda. W wysokim sezonie, no to gdzieś tam na tych plakatach widziałem, że 30 euro. Żeby zwiedzić wyspę, no to najlepiej wypożyczyć samochód. Wypożyczenie samochodu, najdroższe samochody, jakie wypożyczałem na ten moment w Europie, to tutaj na Sycylii. Bo za 6 dni to 400 euro z pełnym ubezpieczeniem. Jeżeli podróżowaliście bez samochodu i wam się to udało i też fajne miejsca zobaczyliście, super, dajcie znać, gdzie to jest i jaką komunikacją poruszaliście się. Zawsze to jest taki dodatek do moich materiałów z waszej strony, wasz udział w tym kanale. To miejsce fajne tak do poskakania, ale plażować tutaj chyba średnio. I tak, żeby na dłużej coś, ostre te kamienie są, to by było trzeba mieć buty i tam jakoś powspinać się po tych zabłądziłem, po tych skałach. Ortigia, nazwa tej wyspy. To graniczy, przez most trzeba tylko przejechać, przez taki kanał z miejscowością Syrakuzy.
malutkie różnego typu torby. Po tych dzisiejszych wojażach po mieście dojechaliśmy na nocleg. I nocleg mamy z ogrodem pomarańczowo-cytrynowym i pomarańcze i cytryny. Jak wygląda ten apartament? Ale tak w różu. Oj, panie Mietku, w różu. Tu jest okno na furę. Jakiś stolik. Wi-Fi dosyć słabe, ale jest. No i tam toaleta, aneks kuchenny. I widok z tego apartamentu. Basen póki co jeszcze nie napełniony. A toaleta? Toaleta taka. Łącznie z pralką. Dzień dobry Państwu. No, to tyle. Ja w każdym razie dzisiaj się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję. I zapraszam oczywiście do lajka, subskrypcji, dzwoneczka. A jeżeli Wam się podobają te materiały z Sycylii, to proszę udostępnijcie. Jeżeli ktoś się wybiera, może cenne informacje uzyska z tych moich materiałów. Do następnego odcinka. Wraz z tymi 2 pomarańczami żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć.